W dzisiejszym spotkaniu opowiemy sobie o najmniej atrakcyjnym kata karate Shotokan, a mianowicie o Taikyoku Shodan. Ono jest przez niektórych uważane za zupełnie zbędny wysiłek, bardziej porównywane do ćwiczeń Kihonu z tego względu, że w tym kata występują tylko dwie techniki, mianowicie Gedan Barai i Oitsuki. My mamy taką intencję, aby to kata przedstawić w sposób należyty i wytłumaczyć dokładnie, o co w nim chodzi i ożywić je trochę i przybliżyć naszym widzom. Zapraszam do obejrzenia kata Taikyoku Shodan. W tej chwili chcielibyśmy to kata, które wydaje się nudne, nieatrakcyjne i mało rozwojowe technicznie ze względu na to, że tylko dwie techniki są w nim stosowane, przybliżyć naszym widzom do tego stopnia, aby zrozumieli ideę tworzenia tego kata. Rozbierzemy je na części i pokażemy, jak można je wykorzystać w treningu. Naprawdę jest bardzo pożyteczne. Zapraszam do obejrzenia dalszej części naszego odcinka. Pierwsza akcja w kata Taikyoku Shodan polega na tym, że partner atakuje nas podstawową i pierwszą techniką, jaką poznajemy w karate, czyli Oitsuki, techniką ręczną w przód. Proszę bardzo. W momencie, kiedy przystępujemy do treningu, na mój sygnał, czyli zwrot głowy do partnera, partner wykonuje atak Chudan Tsuki, czyli na poziom średni. I wraca na miejsce. Powtarza tą akcję kilka razy, za trzecim, czwartym, 11, 36 razem, w zależności jak się umówimy, wykonuje obronę. Zwrot całego ciała i pierwsza technika obronna, czyli Gedan Barai. Proszę. Wracamy na miejsce, jeszcze raz. Można powtórzyć. I w ten sposób rozwijamy obie techniki. Partner uczy się ataku, ja uczę się obrony. Aby uniknąć kontynuacji ataku przez partnera, natychmiast musimy zadziałać w inny sposób, aby zmusić go do odwrotu. Powoli. Idź i w tym momencie przeciwnik byłby gotów wykonać drugą technikę, która może mnie powalić. Dlatego nie wolno mi się spóźnić z przejściem do kontrataku. Po wykonaniu bloku przepycham przeciwnika w przód, idąc za nim, sam wykonuję własną technikę. Jeszcze raz. Jeszcze szybsze tempo. I w ten sposób jesteśmy w stanie wykonać pierwszą akcję walki. Co wykonaliśmy razem? Na mój sygnał partner atakuje Chudan, wykonuje blok. Ta akcja w karate nazywa się Ippon Kumite. Jeden atak, jeden blok, koniec akcji. Jeszcze raz. Na mój sygnał partner wykonuje atak, ja robię blok i przechodzę do kontrataku, uderzając w przód. Ta akcja nazywa się Ippon Kihon Kumite. To znaczy jeden atak, jeden blok, jeden krok w przód i kontratak. W sumie razem w jednym, jak gdyby w jednej sytuacji kata zrobiliśmy dwie podstawowe techniki kumite. Ippon Kumite, Ippon Kihon Kumite. Dziękuję. Teraz partner atakuje mnie odwrotną ręką, lewą, czyli jak zakończyłem akcję w ten sposób, to odwracam głowę i w momencie, kiedy partner mnie atakuje,
blokuję technikę, przechwytuję szyję i uderzam kontratakiem. Na czym polega innowacja w tym wszystkim? Po pierwsze na tym, że należy wymierzyć odpowiedni dystans, a po drugie na tym, że niewielu pewnie zwróciło uwagę, iż jesteśmy obaj w tak zwanych pozycjach otwartych. One nazywają się po japońsku gyaku hanmi. Co to znaczy? To znaczy, że Marek w momencie ataku wychodzi lewą nogą do przodu, a ja blokuję i jestem w pozycji prawą nogą do przodu. Czyli mamy przeciwstawne nogi, jesteśmy en face. I ta pozycja wzajemna obu partnerów nazywa się gyaku hanmi. Przepycham partnera, uderzam i znów jesteśmy w gyaku hanmi, ale w odwrotnych pozycjach. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Następna akcja i interpretacja tej akcji w Taikyoku Shodan, czyli atak po linii prostej 3 technikami. Partner atakuje Oitsuki Chudan. Blok. Kontratakujemy. On blokuje również. Kontratakujemy. Blokuje po raz drugi. Kontratakujemy, przytrzymujemy jego blok i kontratak kończący akcję. Dziękuję. Moi drodzy, tą akcję możemy rozwinąć jeszcze bardziej, ponieważ kata powinno służyć w treningu dla obu stron ćwiczących i dla mnie powinna być korzyść i dla partnera. Ale o tym powiemy w następnym odcinku przy interpretacji kata Heian Shodan. Natomiast tu należy zwrócić uwagę, Marek, proszę Cię jeszcze raz, na sposób poruszania się obu partnerów. Wejście Oitsuki w przód, blok. Obaj znajdujemy się w pozycjach gyaku hanmi. Przepycham przeciwnika, atakuję. Znów jesteśmy w pozycji gyaku hanmi. Jeszcze raz atak. I jeszcze jeden atak, który powoduje, że cały czas poruszamy się w pozycji gyaku hanmi, czyli stojąc do siebie różnoimiennymi nogami. Lewa do prawej i prawa do lewej. Dziękuję. Następne dwie akcje niewiele się różnią od poprzednich. Znowu mamy Gedan Barai w odpowiedzi na atak Oitsuki, ale tym razem przemieszczamy się inaczej. Ja znów poruszam się w pozycji Ayumi Ashi, to znaczy krokiem Ayumi Ashi, a mój partner stosuje zupełnie inny krok, czyli tak zwany krok odstawny, inaczej mówiąc Okuri Ashi. Proszę bardzo, zademonstrujemy, jak to wygląda. Pozycja, odwracam głowę do partnera, następuje atak, blok i stoimy w pozycjach Aihanmi. Lewa noga do lewej, przepycham partnera i uderzam, Oitsuki. Tak? Ja wykonuję jeszcze raz, Marek, atak. Proszę. Blok, przepycham partnera, wykonuję krok Ayumi Ashi, a on odstawnym krokiem Okuri Ashi. W poprzedniej akcji powinniśmy powtórzyć w przeciwną stronę te same ruchy, ale nie ma to większego sensu. Natomiast przejdziemy do następnej akcji, która polega na tym, że obaj wykonujemy Sambon Kumite, czyli walkę na 3 kroki, ale te kroki będą się od siebie różnić. Ja będę atakował Ayumi Ashi, czyli krokiem przestawnym, a mój partner będzie się wycofywał krokiem Okuri Ashi, czyli krokiem dostawnym. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Stoję w pozycji Zenkutsu Dachi, obracam głowę do mojego partnera, on podchodzi i rozpoczyna atak. Atak Kizami Maegeri, blok, przepchnięcie i ja przestawiam nogę w przód krokiem przestawnym, a partner odchodzi ciągle w tej samej pozycji. Kontratak, blok i wreszcie kontratak, który dochodzi do celu. Jeszcze raz powtórzymy same kroki. Proszę bardzo, zwróćcie uwagę na nasze nogi. Atak, blok, kontratak z blokiem, kontratak z blokiem, kontratak, który dochodzi do celu. Dziękuję.
Pomalutku dobrnęliśmy do końca naszego odcinka, który opowiadał o kata Taikyoku Shodan. Co takiego interesującego wynika z tego kata i z tego odcinka? Poznaliśmy pozycje wzajemne obu partnerów. Wtedy, kiedy one są jednoimienne, czyli prawa noga do prawej, mamy do czynienia z pozycją ai-hanmi, czyli z pozycją zgodną. Wtedy, kiedy one są lewa noga do prawej albo prawa do lewej, to wtedy mamy do czynienia z pozycją gyaku-hanmi, czyli z pozycją przeciwną. W momencie, kiedy ja przemieszczam się wykonując kata, cały czas przemieszczam się w pozycjach, to właściwie metodą poruszania, która nazywa się Ayumi Ashi, czyli krokiem przestawnym. Przestawiam nogę za nogą, tak jak przy normalnym chodzeniu. Natomiast mój partner raz przemieszcza się Ayumi Ashi, czyli tak samo jak ja, a raz Okuri Ashi, czyli krokiem dostawnym lub krokiem odstawnym, w zależności w którym kierunku się porusza, czy do przodu, czy do tyłu. I to jest właśnie korzyść wynikająca z wzajemnego treningu kata Taikyoku Shodan. Jest ona niezbędna w sytuacjach kumite, bo jeśli nie umiemy się poruszać, jeśli nie znamy pozycji, to jesteśmy jak kolos na glinianych nogach. Dlatego polecam trening tego kata i właśnie w taki sposób, w jaki zaprezentowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. A wszystkich mocno zainteresowanych naszą projekcją i naszą produkcją zapraszam na koniec naszego filmu. Tam znajdziecie link do naszej strony facebookowej i proszę o kontakty i gorącą Waszą reakcję. Dziękuję, do zobaczenia.